Bo to jest normalnie jakieś średniowiecze, po prostu ciemnogród i tego się nie da słuchać, no. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie kolejnego wieczoru. W kolejnym, drugim już odcinku pytań do poduszki. Kochani, dzisiaj kolejne pytanie, które ma sprawić, że się pobudzicie do jakiegoś rachunku sumienia. I dzisiaj naprawdę będzie niełatwo, jakby Pan Jezus nam daje od razu, że tak powiem, bardzo wysoki poziom. Kochani, dzisiaj w Kościele czytamy w pierwszym czytaniu, jest taki fragment z listu do Efezjan. Fragment, który w historii Kościoła też bardzo często robił dużo szumu, bo się wydaje, no właśnie, Ewangelia jest jakaś taka, w sensie Pismo Święte jest jakieś takie niedzisiejsze. Jest tam fragment, kiedy święty Paweł pisze najpierw trochę o dzieciach względem rodziców, o ich posłuszeństwie, ale nie tym chciałbym się zająć, ale potem pisze o niewolnikach. W tamtym czasie, kiedy święty Paweł żył i też kiedy działał Pan Jezus, niewolnictwo było. I święty Paweł o zgrozo nie wypowiada się przeciwko niewolnictwu, w sensie nie wzywa do buntu, do rewolucji, do tego, że to jest coś, że jest czymś haniebnym ludzi niewolić. Chociaż święty Paweł oczywiście będzie miał u swoich listach takie fragmenty, gdzie będzie o tym pisał. Tylko święty Paweł, no można by wręcz wywnioskować trochę, pochwala niewolnictwo. Oczywiście absolutnie nie o to chodzi, że on to pochwala. Ale co ciekawe, Pan Jezus również w Ewangeliach nigdzie zasadniczo nie podjął takiej działalności, w której by, że tak powiem, wzywał do skończenia z niewolnictwem, którego przecież Pan Jezus był świadkiem. Kochani, nie chciałbym to oczywiście w tej chwili się zagłębić w rozważanie historyczne niewolnictwa, jego przyczyn, źródeł i tak dalej i jak chrześcijanie powinni na to reagować. Nie. Dlatego, że w tym fragmencie oczywiście jest genialna duchowa prawda i to właśnie na nią chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę i w związku z nią zadali sobie pytanie. Otóż święty Paweł pisze tam tak: jak jesteś niewolnikiem, to służ swojemu Panu tak, jakbyś służył Chrystusowi, w sensie tak, jakbyś służył Bogu samemu. To jest, słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego. Paweł pisze, dostrzeż w sytuacji niedobrej, w sytuacji złej, w sytuacji, w której twoje życie jest w ogóle jakimś koszmarem, jesteś niewolnikiem, dostrzeż w tym, że możesz w tym służyć Bogu samemu. Mówi, spójrz na swojego Pana tak, jak byś patrzył na Pana Boga. W ogóle, co za perspektywa? Kochani, to jest w ogóle coś niesłychanego, to co święty Paweł pisze. Ja kiedy sobie ten fragment czytam, ja bardzo lubię ten fragment, naprawdę bardzo. To natychmiast do głowy przychodzi mi to, co wam już wielokrotnie mówiłem w różnych tam seriach, w różnych odcinkach. Że twoje szczęście, dobro twojego życia, twoje samopoczucie, to, co się dzieje w twoim życiu, naprawdę nie jest zależne od okoliczności, w których się znajdujesz. Święty Paweł pokazuje, że można żyć jakby na dwie perspektywy. Jedna może być taka, jak wreszcie będę wolny, jak wreszcie wyjdę z tego, w czym jestem tam, no właśnie, uciemiężony jako niewolnik, będę miał swoje, będę pracował na swoje, no to będę mógł być wreszcie szczęśliwy. No ale dopóki jestem niewolnikiem, to jest dramat. A święty Paweł mówi, nie tylko już teraz będąc niewolnikiem możesz być szczęśliwy, mało tego, możesz doskonale wypełniać wolę Pana Boga i Mu się podobać. Kochani, to jest oczywiście tekst, który trzeba dobrze zrozumieć. Mam nadzieję, że rozumiecie, że broń Boże święty Paweł nie mówi niewolnictwo jest dobre. To nie jest zupełnie o tym fragment. Święty Paweł nie mówi bycie w niewoli takiej albo innej, duchowej, albo rzeczywistej, fizycznej, to jest coś dobrego. Nie. Tylko święty Paweł mówi, przestań czekać na to, aż wreszcie będziesz poukładany, wyzwolony i skończą się trudne warunki zewnętrzne twojego życia. Otóż, moi kochani, pytanie na dzisiaj, i ja wiem, że to jest trudne pytanie. Zdarzyło się w twoim dzisiejszym dniu mnóstwo takich momentów, kiedy, no właśnie, szło wszystko nie tak, jak sobie wyobrażałeś. Nawet nie tylko w dzisiejszym dniu. Pewnie jesteś w swoim życiu w takim momencie teraz, że jest dużo takich okoliczności, które sobie myślisz, Boże, żeby to się zmieniło, już po prostu nie mogę tej rodziny, nie mogę tej pracy, nie mogę tych warunków życia, nie mogę tego, nie mogę takich grzechów i nie mogę i tak dalej. I ciągle czekasz, aż to się zmieni. Otóż pytanie na dzisiaj, i ono jest takim pytaniem, no chyba trochę szerszym niż tylko jeden dzień, ale spójrzcie na dzisiejszy dzień. Czy spróbowaliście, pewnie nie, bo w ogóle to nie pomyśleliście, ale czy spróbowaliście w dzisiejszym dniu, w tych momentach, kiedy no właśnie, było wam bardzo źle, bo coś, to spróbowaliście sobie powiedzieć, no i co z tego, że coś?
i ja mogę być szczęśliwy, bo jestem z Panem Bogiem i On jest dla mnie tutaj nawet w mojej niewoli. Kochani, to jest jedna z najbardziej wyzwalających rzeczy na świecie. I to nie oznacza, mam nadzieję, że to dobrze rozumiecie, to nie oznacza, że mamy się nie starać, żeby te warunki zewnętrzne się zmieniły. Jeżeli coś jest rzeczywiście chorego w naszym życiu, coś jest trudnego, coś jest uwłaczającego, niszczącego nas, tak, to nie znaczy bezczynności, jestem tu, gdzie jestem i nie muszę nic zmieniać. Nie. Broń Boże. I tego nie powiedziałem, ani święty Paweł tego nie powiedział. Nie. Tylko Paweł mówi, nie trzeba czekać, żeby być szczęśliwym. Nie trzeba czekać, żeby się Panu Bogu podobać. Nie trzeba czekać, żeby się wydarzały niezwykłe rzeczy. Więc przyjrzyj się dzisiejszemu dniowi Twojemu. Zobacz te wszystkie miejsca, gdzie po prostu jęczałeś, że jesteś tam, gdzie jesteś i że sytuacja jest taka, jaka jest. I skończ z tym. Dlatego, że to, co robimy, to jest rachunek sumienia. Nie ma być łatwo, tylko masz szukać nowego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Oj, dobrze, moi drodzy, moi drodzy. Kochani, ja bym chciał tylko takie dwa słowa jeszcze na koniec pewnego takiego wyjaśnienia, bo już jest drugi odcinek, wczoraj był tylko taki wstęp. Kochani, te nasze wieczorne spotkania to jest rachunek sumienia, nie? Ja wiem, że po tym, jak były dobranocki, to pewnie oczekujecie, albo oczekiwaliście, albo będziecie oczekiwać, że będzie znowu coś takiego milusio, takiego usypiającego, że sobie zasnę fajnie. Nie, chrześcijanie, nie. Tym razem nie. Nie mówię, że takie coś nie jest fajne. Robiłem to przez 100 odcinków. Teraz będzie inaczej. Dlatego, moi drodzy, też, jak zauważyliście, na przykład jest dosyć taka skoczna muzyka. Założę się, pewnie jak wrócę tam, nie, za jakiś czas i pocztam komentarze, będzie na pewno napisane, ale dlaczego nie ma kojącej muzyczki, tak jak w dobranocy? Nie ma! Dlatego, że masz się obudzić. Ja wiem, że to jest wieczorem, ale o to mi chodzi. Kochani, modlitwa jest również mieczem, który ma was rozcinać. Ja was tą muzyką chcę pobudzić, ja was chcę tymi pytaniami, które wam będę zadawał, nie utulić delikatnie do snu. Przepraszam, jeśli komuś to nie odpowiada, to ta seria może nie jest dla niego, ale chciałbym, no właśnie, żebyśmy z solą Ewangelii posypywali nasze życie. To ma być rozdzieranie serca po to, żeby je uzdrawiać. To chciałbym, żebyśmy robili te wieczory z tymi odcinkami. Taki jest przynajmniej pomysł na te kilkanaście dni. Czy dłużej? Zobaczymy, jak bardzo tam na mnie będziecie psy wieszać. Ale o to chodzi. Więc budźta się. Nie śpimy wieczorem, tylko budzimy się i robimy. Bo jest życie do zrobienia, jest świętość do zrobienia. No. Dobra. To powiedziałem, co miałem powiedzieć w zakończeniu. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Ewangelia jest cudna i to słowo jest tak pięknie rozdzierające serce. Jutro się zobaczymy, prawdopodobnie. Śpijcie dobrze, chociaż jeszcze się pomódlcie i jesteście, mam nadzieję, trochę obudzeni. Pa!